Dashbur. Witam Was w odcinku, który się zaczął tak jak widzieliście. Przyjechaliśmy sobie na spokojnie z Michałem na ruje. Jak widzicie, zmiana sztucera, typowo rujowy. Dzisiaj polujemy z 223. Może sobie rozładujemy. Oj, łuska. Kaliber 223. Amunicja RWS-a. Rzadko kiedy odcinek sudecki zaczyna się w ten sposób. Ale ale mamy ruje, tak? Mamy ruje. Nie ukrywam, że rogacz upatrzony. Postanowiłem przyjechać wcześniej, zająć odpowiednie stanowisko i spróbować powabić. Wabiliśmy wabikiem Butolo. Rogacz nam przyszedł za wzniesienia, za górki. Zaraz zobaczycie, co to za rogacz. No i zaczynamy polowanie. Mamy ruje, więc dla nas jest to czas szczególny. Opowiem Wam później o lunecie, którą założyłem. Przystrzelałem, ale to sobie opowiemy na sam koniec materiału. Natomiast zaczynamy polowanie. Dzisiaj o świcie, bardziej rekonesans. Rzadko kiedy się zdarza tak, że ja na przykład ten rekonesans rogaczowy robię dopiero w trakcie rui, w trakcie wabienia. Natomiast tutaj zrobimy ten rekonesans z rogaczami. Ten, którego udało się przed chwilą upolować, rogacz jest rogaczem upatrzonym wcześniej. Jak byłem ze Stasiem, ci, którzy śledzą nasz kanał i nasze social media wiedzą, że wyskoczyłem ze synem zobaczyć, co się w łowisku dzieje. Oczywiście byliśmy bez broni, byliśmy tylko z wabikami, z lornetkami. On też lubi tą ruję, po prostu kocha być w łowisku, więc to on wtedy wabił. Jak widzieliście, jednego rogacza mu się udało przywabić. A tego widzieliśmy, natomiast zostawiłem go na odcinek, który już jest kręcony wspólnie z Michałem. A tymczasem idziemy do rogacza i będziemy polowali sobie dalej, bo jest godzina wczesna, jest godzina po 5. Myślę, no słuchajcie, jest 20 po 5, więc jest całkiem słońce nam pięknie za góry wychodzi, więc sobie zapolujemy teraz na rogacze dalej w trakcie rui. Także widzimy się przy rogaczu i zapraszam Was na dalszą część odcinka. Także widzicie, udało się upolować naprawdę fajnego rogacza. Myłkus, wiekowy rogacz, dobre 7-8 lat nawet, raczej 7 bym się tutaj skłaniał. Już sobie popatrzyłem w zęby. No i Wam pokażemy. Zobaczcie. Tutaj jest jakby dodatkowa odnoga. Ona to nie jest wielotykowiec, ona wyrasta powyżej róży, ale rogacz raczej z tych rogaczy ciekawych, takich, które nam się myśliwym najbardziej podobają. Co ciekawe, on z tej strony też chciał coś takiego wybudować, ale później jak ogramy przybitki, jak już pięknie się zrobi, wyjdzie słońce, zrobi się pogoda, to zobaczycie. Dekorujemy rogacza z racji tego, że buraczany, a jesteśmy w obwodzie polnym, to udekorujemy rogacza pieczęcią, ostatnim kęsem i pewnie i tak zrobimy na koniec gdzieś ładne zdjęcia, więc zrobimy sobie, że tak powiem, na zakończeniu taki prawdziwy złom z drzewa jakiegoś. Dobra, my polujemy dalej, ja się biorę za sprawienie tuszy i polujemy dalej. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj coś przynajmniej jeszcze nagrać. Polowanie rozpoczęte i można uznać prawie za zakończone, ale na pewno udane. Ruszamy na dalsze wabienie rogaczy. Czas rui szczególny, więc powiem Wam, że mi się osobiście to jest właśnie też dlatego, macie odpowiedź, dlaczego ja poluję na rogacze, głównie na rui. Ruszamy, no może nie w knieje, ale dalej w pole. Dashbur. Jak wybieracie miejsce do wabienia, to dobrze, żeby za Wami była
jakaś naturalna zasłona, albo stajecie tak jak my przy samej miedzy. Oho, masz. Koźle. Właśnie to jest ten przykład. Stajecie w takim miejscu, żeby ta zwierzyna Was nie widziała, albo od razu nie reagowała ucieczką. Tutaj wiadomo, że koźle młode, głupie, niedoświadczone, ale przyszło na pisk. I powiem Wam, że bardzo czasem dobrze stanąć sobie w ten sposób, żeby tego rogacza podciągnąć jak najbliżej, żeby go obejrzeć. Natomiast to jest akurat czas, kiedy ja naprawdę lubię polować, bo daje nam to pełny przegląd łowiska. I możecie polować rano, tak jak my jesteśmy dzisiaj, możecie polować w południe i możecie polować wieczorem. My polujemy głównie, ja w trakcie rui poluję, moi drodzy, w okresie świtu, ale nie od bladego świtu, takiego jak już się idzie za dzikami, tylko powiedzmy od godziny 5 do godziny 8, 9, a później w kolejnym takim jakby przestrzenią czasową, w którą dobrze jest polować, to między godziną 13 a 15, no i później oczywiście między godziną 18, 18:30 a 21. To są takie czasy, kiedy ramy czasowe, kiedy te sarny są najbardziej aktywne i wtedy się najwięcej dzieje. Więc czas rui jest czasem wyjątkowym, ale tak jak Wam mówię, jest to początek rui. Ja uważam, że u mnie to apogeum nastąpi za 3-4 dni. Także ruszamy dalej, idziemy sobie dalej pochodzić. Więcej. Klasyczny szóstek. No i jak widzicie, mieliśmy nawet doznania miłosne. Udało się uwiecznić kamerą. Są dwie kozy i klasyczny szóstek. Taki rogacz nas nie interesuje. Jest to rogacz w wieku około 4 do 5 lat maksymalnie. Oho, chyba się zajął tą drugą kozą już. Tą pokrył? Nie, cały czas ma tą samą.
Cały czas ma... Tak, cały czas ma tą samą kuskę, druga jest z lewej strony. Ale chodzi o to, że trochę myśl uciekła, ten kozioł mnie trochę wybił. Chodzi o to, słuchajcie, że w momencie, kiedy polujecie w trakcie rui, tak, one są zajęte sobą też. Mamy czas, żeby pooglądać tego rogacza, obejrzeć. Jak macie lunetę z dużą krotnością, tutaj mam akurat 18, to spokojnie mogę sobie, że tak powiem, spokojnie mogę sobie tego rogacza pooglądać, nastawić tą krotność 18, obejrzeć dokładnie, co ma na głowie. No dobra, nie będziemy, idziemy dalej. Powabimy, popatrzymy, pooglądamy, może się uda nam coś jeszcze ciekawego nagrać, przynajmniej jakieś fajne scenki. To jest też fajny okres, słuchajcie, na drapieżniki, bo te lisy, zresztą jak widzieliście w jednym z ostatnich materiałów, te lisy bardzo, bardzo długo i urzędują po ścierniskach. Jeszcze można jakiegoś przechery spotkać. Dobra, one je zostawiamy, niech się dalej unoszą w objęcia hamora, a my sobie ruszamy dalej na podchód. Jak widzicie, jeszcze nie wszystko jest skoszone. Stoi tej pszenicy jeszcze naprawdę sporo u nas. Myślę, że parę dni oni już rolnicy dokoszą ją, będzie po prostu skoszona. Ale to dobrze, bo rzepaki są pokoszone, ziemniaki oczywiście stoją w polach, buraki też. I takie łany pszenicy to akurat jest duży łan, to ja nie wiem ile to jest hektarów, ale kilkadziesiąt z jednej i z drugiej strony. Ta sarna ma się gdzie położyć, tak? Więc przy takim łanie zawsze warto stanąć, zawabić. Jak jest, to się podniesie. Był młody rogacz, ale to tam młodziutki w drugim porożu, więc żadna rewelacja. No i co? Oglądamy te rogacze. Słuchajcie, poranek super. Nie jest tak bardzo zimno. Ostatnio było zdecydowanie chłodniej. Myślę, że tam około 10-11 stopni jest teraz. No i te sarny są aktywne. Są aktywne. Widzę, że jest ruch na polach. Dzieje się sporo. Praktycznie gdzie nie staniemy, gdzie nie zawabimy, to coś przyjdzie. Jak nie koza, to jakieś rogacze się pokazują. Ale to jest ta pierwsza faza rui. W drugiej fazie rui te rogacze będą dużo chętniej szły. A ta druga faza rui nastąpi za kilka dni, ponieważ one teraz już pokryją sobie większość kóz i będą w fazie szukania. Tak jak widzieliście, tam rogacz krył kozę na ujęciach poprzednich.
czyli te rogacze starsze już kozy mają, te młode oczywiście szukają i to one będą Wam w pierwszej kolejności zawsze przychodziły na wap w trakcie rui, że tak powiem, w tej początkowej fazie, natomiast w tej drugiej fazie, kiedy większość kóz jest już pokryta, a rogacze dalej szukają, to wtedy właśnie przychodzą Wam te rogacze starsze. Dobra, to idziemy dalej. Mamy tam jeszcze takie 2 miejsca do zajrzenia i jeszcze jedno Wam podpowiem. Jak szukacie, to oczywiście szukajcie rogacza przy koniczynach, szukajcie rogacza przy łąkach. Jak jest takie pole typowo, tak jak tutaj mamy kilkadziesiąt hektarów pszenicy, no warto też tu zajrzeć, ale zdecydowanie więcej tej sarny jest tam, gdzie jest zielono. Idziemy sobie, jeszcze 2 miejsca mam takie, gdzie chciałbym przy burakach zawabić i jest z drugiej strony nieduże pole mieszanki dla krów, lucerny z koniczyną i tam też sobie zawabimy. Może akurat jakiś ciekawy rogacz się trafi, także polujemy dalej.
No i widzicie, jak to jest w trakcie rui. Klasyczny szóstak, który przyszedł nam gdzieś tam z daleka. Na dystans 30 metrów. Ja już wiedziałem, że go nie będziemy strzelać, jak tylko wyszedł za takiej trzciny. No bo to klasyczny, normalny szóstak w granicach 350-400 gram. Nie dość, że ten rogacz nie był wyjątkowo stary. Ja mu tak daję 4-5 lat. Nie nadawał się w ogóle do odstrzału. Ale udało się go pięknie przywabić. Przyszedł nam na 30 metrów. To jest właśnie urok polowania na rui. Podziwiam tych, aczkolwiek też ma to swoje uroki, ale podziwiam te koleżanki i tych kolegów, którzy się pasjonują polowaniem na rogacze w maju. Jak ta suknia się sypie, zmienia się ta suknia z zimowej na letnią. To jest takie polowanie nie dla mnie, po prostu nie dla mnie. Natomiast teraz ściernisko, piękne, żółte suknie u saren, możliwość obejrzenia kilkunastu rogaczy na jednym wyjściu daje nam frajdę niesamowitą. To jest w ogóle nieporównywalne. Tak jak strzelać byka w styczniu, który wychodzi na rzepak, a polować na niego w trakcie rykowiska. To jest taka różnica. Więc zobaczcie sami. No. Ciepło, ścierniska, zboża, prace polowe, to wszystko jest powiązane ze sobą. Dla mnie to jest to rolnictwo wraz z łowiectwem, to jest jedna wielka symbioza, tak? I to jest wszystko jest połączone. Jeździmy po ścierniskach, widzimy młode bażanty tegoroczne, widzimy młode kuropatwy, no i to jest ten czas właśnie najlepszy do polowania na rogacze. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce i może w jeszcze jedno. Zobaczymy, jak nam wystarczy czasu. Także ruszamy dalej. A tutaj cię głową się wyjrzeć, słyszeć.
Słuchajcie, jedno miejsce, jedno wabienie, 5 rogaczy, jeden starszy, reszta młodziaki, wszystko przyszło na wab, ten starszy był z kozą, to że Wam pokazuję to, co Wam mówiłem wcześniej, że starsze mają kozy i one średnio reagują na wab, oczywiście są zainteresowane, czasami przychodzą, ale dopóki mają kozy, to ciężko, a wszystkie, które są młode, po prostu przychodzą, bo mamy ścierniska, za mną widać ogródek jakiejś pani gospodyni, i tu jest różnorodność żarcia, karmy, żeru i zwierzyna tutaj ewidentnie ta sarna taki teren lubi. Mamy facelię, mamy tam na dole jest ta lucerna, o której Wam wspominałem, więc tutaj ta sarna się po prostu trzyma. I widać, że ona tutaj jest i ma się bardzo dobrze. Nie udało nam się nagrać kozy, a szkoda, bo była koza z 3 koźlakami, to byśmy Wam pokazali, bo to też taki raczej widok rzadki. Dobra, kończymy powolutku. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce, teraz wrócimy do samochodu i pojedziemy w jeszcze jedno miejsce, bo jest tam jeszcze jeden myłkus, którego mam upatrzonego, a mamy dobry czas, więc spróbujemy tam zajechać i zawabić. Także jeszcze odcinka nie kończymy. Na koniec opowiadam Wam o lunecie, o noksarze, ogólnie o sprzęcie, z którym dzisiaj na rogacze poluję. Widzowie starsi kanału sprzęt znają, natomiast wzięliśmy na warsztat tego noksara i jak widać, no na razie sprawuje się dobrze, ale o tym później. Także wracamy do auta i jedziemy w jeszcze jedno miejsce. No i słuchajcie, nasze polowanie dobiegło końca. Słońce już wysoko, wysoko na niebie. Naoglądaliśmy się tych saren dzisiaj naprawdę dużo. No i co? Jak mogę podsumować? Przyjechaliśmy sobie tak naprawdę do mnie za dom, nagrać za zakończenie, żebyście zobaczyli, jaki tu jest piękny widok. Zaraz Wam Michał pokaże. I no ruja u nas rozpoczęła się w poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich odcinków widzieliście. Udało nam się upolować wiekowego widłaka, dosyć wysokiego, tylko że cienkiego. Teraz Hubert podarzył jeszcze starszym rogaczem od tego widłaka. Myślę, że takie 7-8 lat. Rogacz myłkus w formie myłkusa. Bardzo, bardzo ciekawy. Takie rogacze cieszą najbardziej. Naglądaliśmy się tylko kozłów dużo dzisiaj. Ponagrywaliśmy dla Was i telefonami, i normalną kamerą. I to jest właśnie przepiękny urok polowania na rój. Słuchajcie, powiem Wam trochę na temat. Teraz Michał sobie podejdzie tu bliżej do mnie i powiem Wam trochę na temat lunety, bo wielu będzie pytało, tak? Więc słuchajcie, model 3 do 18 razy 56. Z boczną regulacją paralaksy. Tu ma takie fajne pokrętło, znaczy taki trzpień, bolec do pierścień, nie wiem jak to tam nazwać, a raczej tutaj bym powiedział taki bolec, trzpień
do zmiany krotności, bardzo wygodne. I co, mnie pozytywnie ta luneta zaskoczyła, z racji tego, że ma, już Wam pokazuję tutaj z boku, regulację paralaksy, podświetlany punkt oczywiście, boczną wieżyczkę i górną ma otwartą, czyli podnosimy do góry i zmieniamy ustawienia. Możemy krzyż podnieść, czyli daje nam to jakby możliwość precyzyjnego strzelania na dalekich dystansach. Natomiast dlaczego ona mnie zaskoczyła pozytywnie? Dlatego, że jest naprawdę niezły obraz. Jeżeli chodzi o siatkę celowniczą, to jest tu siatka ALA 4, tylko z dolną podziałką jeszcze. Na dolnej belce macie dodatkowe podziałki. U nas na stronie internetowej możecie znaleźć tam opis techniczny. Natomiast słuchajcie, jest to celownik moim zdaniem kompletny za kwotę poniżej 2000 zł. Naprawdę krotność 18 pozwala ocenić tego rogacza. Ja tego rogacza byśmy go przywabili z bardzo daleka. Wychodził nam za wzniesienia. Ja jak go zobaczyłem, dałem krotność na 18 i od razu wiedziałem, że to jest ten rogacz. Strzelaliśmy na 124 metry. Widzieliście, rogacz padł w ogniu. I sam celownik, no dla mnie jest on za te pieniądze to jest naprawdę rewelacyjny. Nie jest dobry, tylko jest rewelacyjny. Wiem, że będą różne modele tych Noxarów. Pewnie jest jeszcze model, zdaje się, 320x50. Nie widziałem, nie wypowiadam się. Ale ten 318-56 jest modelem moim zdaniem godnym polecenia. Ustawiłem, byłem na strzelnicy, strzela perfekto. Bierzemy go teraz na kolejny nasz wyjazd z Michałem. Może jeszcze dziś, jutro rano wyskoczymy tutaj u nas za rogaczami. Ale wyszykujemy się do wyjazdu do Małopolski i tam będziemy polowali dalej. I też zabieram ze sobą R8 oczywiście, wersja Professional Success, tą, którego widzicie, w kalibrze 2.23. I teraz wielu Was czasami mnie pyta, jakiej amunicji ja używam, mam w kieszeni. Akurat w przypadku 2.23 używam amunicji od lat, słuchajcie, nie od wczoraj, nie od roku, nie od 2 lat, tylko od kilkunastu lat amunicji RWS-a SP. Zwykły SP 3,6 grama. Nie ma lepszej amunicji w kalibrze 223 niż ta amunicja. Ja to mam przetestowane na setkach zwierzyny upolowanej, saren, ogólnie saren, lisów, drapieżników, ale również i małych dzików. Uwierzcie mi, przerobiłem wiele amunicji różnej naprawdę. Nie ma lepszej jak RWS. W tym kalibrze jest to absolutnie topowa amunicja. Oddaje idealnie energię i mało kiedy ta zwierzyna odchodzi. Bardzo mało kiedy. No więc podsumowując, dzisiejsze wyjście i trochę podsumowując co Wam tutaj mówię na temat sprzętu. Na temat Luny, jak będziecie mieli jakieś pytania, możecie napisać maila. Oczywiście Wam odpowiem. Amunicję już Wam powiedziałem, 2.23 mój ulubiony kaliber do polowań na rogacze. Jak widzicie, te rogacze przychodzą bardzo blisko, więc nie trzeba strzelać daleko. Natomiast co do samego polowania, no to wszystko Wam powiedziałem w odcinku. Myślę, że więcej nic nie trzeba dodawać, bo ujęcia, okoliczności przyrody same się bronią. Także zachęcam Was do polowania na rui. Ja wiem, że maj jest dużo zwolenników polowania na rogacze w maju, natomiast ja Was zachęcam do polowania w trakcie rui, z tego względu, że nawet dzisiaj, jak tak przeanalizowałbym na spokojnie, myślę, że w ciągu jednego wyjścia widzieliśmy na jednym rewirze, słuchajcie, na jednym rewirze widzieliśmy z 12 do 15 rogaczy. Także ja Wam mówię, daszbur, do zobaczenia w kolejnym odcinku i pewnie rujowym. Jeszcze myślę, że z 2-3 odcinki rujowe zrobimy. No i pewnie się weźmiemy za jakieś dziki. Albo drapieżniki. Także do zobaczenia. Jeszcze jedno, słuchajcie, jeszcze nie wyłączajcie. Jeszcze jeden temat. No, dobija nam prawie 50 000 subów. Do zgarnięcia fotopułapka w konkursie Cajsa. Więc... I pastorał od Mariusza. Pastorał minister. Więc będą 2 nagrody w konkursie. Konkurs wymyślimy, no ale najpierw musi pęknąć do 50 000 subów. Więc brakuje tam 100 z haczykiem, albo już bez haczyka. Więc klikajcie, subskrybujcie. Dzwoneczek jak sobie wrzucicie, to nie przegapicie żadnego odcinka. No i co? Teraz mogę Wam powiedzieć daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.